słuchajcie, klocki są teoretycznie na miejscu. Rozszerzyłem je trochę bardziej, teraz powinno się udać je z powrotem tutaj zamontować na tarczę. Nie powinno być z tym większych problemów. Ale coś mi tu kurde. O to chodzi. Dobra. Łapiemy to sobie. No to na śrubki dam trochę szczeliwa. Trochę szczeliwa, żeby się nam w razie czego nie odkręcało. Ale to dobra. Dajemy górną. No. Dobra. Będzie git. No tu też mamy trochę. Dobrze. Jeszcze podkładeczkę. No. Te klocki oczywiście wszystko musi tu ułożyć jak należy. Kurde, dokręcamy to. Pamiętajcie, żeby później to wszystko na moment dokręcić zgodnie z tym, co jest w manualu. Na razie to tak złapiemy tylko trochę. Zobaczmy, czy to jest wszystko ok. Kręćcie kołem. Powinno się w miarę dobrze kręcić. Sprawdźcie, czy odpowiednio klocki są w tarczy. Można nacisnąć hamulec kilka razy. Good. Dęba. Ok. Według manuala tutaj musimy przykręcić ten zacisk 20-23 newtony. Te piny są na 23 newtony do przykręcenia, a sam zacisk 38 do 52 newtonów. Tak zrobimy.
Czyli najpierw dokręcimy sobie piny. Jakoś tu ustawię kamerę. Najpierw dokręcimy to sobie te piny. To jest 2002 rok, więc robimy je na 21 nitków do 23. Tu mam taki kluczyk. 19. Dobra. 23 nitki weźmiemy. Powinno być ok. Kółko się w miarę swobodnie obraca. I teraz te śruby dokręcamy na 50 niutków. Na 50 niutków. Tak, dobrze mówię. 38,52. Zrobimy sobie na... Ok. Tam jest do 52 newtonów. Ja tu ustawiłem sobie klucz na 40 około. Około 49 newtonów i tak dokręcę, albo damy na 50. 50 newtonów, nie wiem czy widać. Zakładamy końcóweczki i jedziemy. Najpierw w górę. Upewnijcie się tutaj, że wszystko dobrze siedzi, bo te śruby łatwo załatwić z tym łubem. Mamy to. I teraz przejdziemy do śruby imbusowej. I gotowe. Teraz zajmiemy się drugą stroną. Zajmiemy się drugą stroną i później wymienimy jednak płyn hamulcowy i odpowietrzymy, bo tak zajrzałem do niego, nie wyglądał za dobrze. Pomimo tego, że ma właściwości ok, to jest strasznie taki brudny, więc kolejny filmik będzie odnośnie wymiany płynu hamulcowego z przodu. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko dobrze później podokręcać, pozabezpieczać, upewnić się, że klocki równo leżą i że hamują. I wyjeździcie chociaż jeden bak tak na spokojnie, żeby się to wszystko poukładało, zanim
Będzie wszystko jak należy. To tyle. Jeszcze taka mała uwaga przy instalacji tych klocków hamulcowych. Spójrzcie, one są asymetryczne. Jeden ma dwie wypustki, drugi ma jedną. I teraz tak, jeśli o to chodzi, to czyli tak, ten klocek, który ma jedną wypustkę, musi być zainstalowany po wewnętrznej stronie lewego zacisku i po zewnętrznej stronie prawego zacisku. A ten z dwoma wypustkami, czyli B, musi być zainstalowany na zewnętrznej stronie lewego zacisku i wewnętrznej stronie prawego zacisku. Czyli one są jakby na odwrót zainstalowane. Teraz tutaj jestem przy prawej stronie. I teraz tak, mamy tutaj ten z dwoma wypustkami. I on jest po wewnętrznej stronie tego zacisku. Z prawej strony jesteśmy. A ten z jedną wypustką jest po zewnętrznej stronie tego zacisku. Czyli odwrotnie niż było z tamtej strony. Czyli tak. Jeden must be installed inboard side of the left and outboard side of the right. Okay. The pad with two tabs must be installed on the outboard side of the left caliper and inboard side. Dobra. Wszystko poskręcane. Klocki są na miejscu. Nie wiem, jak to tam widać. A z drugim oczywiście poszło dużo lepiej. Wszystko jest fajnie, jak ma być. Zgodnie ze sztuką. Poskręcane na momenty. Także korzystajcie z tych instrukcji. Teraz się weźmiemy za wymianę płynu hamulcowego, bo ogólnie ma właściwości ok, ale jakoś tak nie do końca mi się podoba. Taki jakiś czarny. Wymienimy na nowy, tam kawałek jest. By to zrobić, trzeba najpierw tą odkręcić ten temat. Trochę wyciągnąć sobie można z tego zbiorniczka właśnie strzykawką tego starego płynu. Później będzie łatwiej po prostu z tym działać i mniej będziemy mieli do przepompowania. Ja to z takiej pompki będę korzystał, a to zaraz Wam pokażę. Ok, zanim przystąpicie do odpowietrzania, musicie opuścić motocykl, ustawić go na kosie, skręcić kierownicę w taki sposób, jakby stał zaparkowany. Wtedy zbiorniczek jest w swojej, jakby jest jak najbardziej w poziomie. Ściągacie pokrywkę z membraną. O, tak to wygląda. Później ją wyczyścimy. Trzeba ją oczyścić z wszelkiego brudu i innych jakichś tu syfów. I teraz przygotujcie sobie miejsce, gdzie odłożycie ją w taki sposób, żeby ona leżała w swojej takiej pozycji, bo jak za długo leży, to tam dostaje się pod spód ten płyn hamulcowy i on później wycieka, jak się ją po prostu założy. Dobra. Ja tutaj tą strzykawkę odłożyłem. No. Widzicie, że ten płyn nie wygląda za ciekawie. Tak to wygląda w zbiorniczku. Ogólnie ma swoje właściwości, nie jest jakiś tam mocno nasiąknięty wodą. No ale wymienię go. Już kupiłem płyn, żeby wymienić. A ten po prostu zutylizujemy sobie tutaj. O, później to wywiozę do zakładu oczyszczania. Tą resztkę
można wyciągnąć, tylko pamiętajcie, jak już wyciągniecie, żeby nie nacisnąć przypadkiem hamulca, bo będzie sporo roboty z odpowietrzaniem całego układu. Wyciągnijcie tam ile wam się uda. A u mnie 2 strzykawki zeszły. Dalej już nie będę kombinował, żeby się przypadkiem nie zapowietrzyć. Otworzę płyn i doleję tutaj do maksa sobie, żeby przypadkiem nie mieć lipy. Tu wlałem sobie trochę tego płynu do nakrętki. Sprawdzimy, czy tu z nim wszystko jest ok, bo też nie wiadomo, co tam sprzedają. Ale widać, że jest wszystko super. Nie ma w sobie żadnej wody. No u mnie jest DOT 4. Powiem wam szczerze, że zastanawiałem się tu przez trochę, bo instrukcja zupełnie co innego podaje. Manual podaje, że tutaj powinno być DOT 5 silikonowy. A na wszystkich pokrywkach, zarówno na dolnej, nie wiem czy to widać, ale na dolnej jak i na górnej to już jest trochę wytarte, ale to było DOT 4. To jest taka pozostałość po tej 4. Na żywo to widać, ale tutaj słabo. No więc zalewam 4, to co jest na tym. Jak był Harry na serwisie, to też zalali 4, więc ja też tak zrobię. Dobra, żeby wymienić płyn hamulcowy bez większych problemów, ja tutaj jakieś zimą zaopatrzyłem się w taką pompkę. Ona generuje małe podciśnienie. W tym zbiorniczku będziemy zbierali płyn. Tu zdjąłem taki zabezpieczenie i tu mamy w tym miejscu odpowietrznik. Na niego nałożę taką końcówkę i będziemy pomału wysysać ten płyn. Zbudujemy podciśnienie, obserwujemy w tym czasie w zbiorniczku ilość płynu. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby tam sucho się zrobiło, bo jak zaciągniemy powietrze, to pojawi się problem. Tutaj oczkowa chyba 1/2 cala, zaraz sprawdzę. Tutaj sporo było zanieczyszczeń w środku, więc wziąłem ręcznik papierowy i to wyczyściłem. Widzicie, tu zakamarków jest i to zbiera się zawsze jakiś brud, więc wyczyściłem to i teraz zaleję świeżym płynem. Będziemy odpowietrzyć. No dobra, to zaczynamy. Mam już pompkę. Przepraszam, pomyliłem się, nie 1/2, ale 3/8 cala. To jest klucz, który do odpowietrznika pasuje. Teraz zbudujemy podciśnienie. Przy okazji sprawdzimy sobie, czy jest wszystko szczelne, czy gdzieś nam tam nie ucieka. Dobra. Trzyma się to wszystko. Już to postawimy tak. Rękę i nogę. No i delikatnie popuszczamy odpowietrznik, tak żeby zaczął lecieć nam. O kurde, płyn. Co to, nie mogę go odkręcić. Chciałem specjalnego klucza użyć. Dobra, popuszczamy lekko. Leciutko, pomalutko, niech to sobie leci. Tu nam się podciśnienie zakręcamy. Jedziemy dalej. No i tak będziemy sobie pompować. Generalnie pilnujcie to, żeby płyn nie zszedł do zera, bo się zapowietrzą. Co jakiś czas trzeba zamykać odpowietrznik i
I tutaj kontrolować temat. Już tutaj trochę nam poleciało. Zbudujemy trochę ciśnienia. Kurde. Powiem wam szczerze, ten odpowietrznik tutaj jeszcze nie w najlepszym stanie jest. Puszczamy tak lajtowo, żeby nam ciśnienie właśnie nie uciekało za bardzo. To chyba trochę za mocno. Muszę trochę przykręcić go. Kurde, w jednym miejscu mogę. Generalnie można to zrobić oczywiście ręcznie. Najlepiej w dwie osoby, żeby jedna pompowała hamulec, druga otwierała i zamykała odpowietrznik. Ale jest to bardziej, że tak powiem, uciążliwe. Mając pompkę można to samemu zrobić i popilnować należy podciśnienia, żeby nam tu nie spadło za nisko. Tak to wygląda. Płyn sobie leci. Nie pierwszy raz to robię, więc sorry, kurde, za ten kocioł, ale coś tam się dzieje. Nie mam cykanego. Coś z tym. Jak widzicie, już zaczyna coraz ładniejszy ten płyn lecieć. Więc jak już tak jest, wygląda to dobrze całkiem. Można zaprzestać z tej strony. Zacząłem od tej strony, która jest dalej od pompy. Jeszcze trochę przepuszczę dla pewności. Przejdę na drugą stronę. Słuchajcie, no, tak to wyglądało z lewej strony. No nie za ciekawy ten płyn. Wygląda najlepiej w porównaniu z takim przejrzystym tutaj. Przechodzimy na drugą stronę, robimy to samo. Teraz robimy to samo z drugiej strony. Zdjąłem tą pokryweczkę. Założyłem na odpowietrznik, zrobiłem podciśnienie i delikatnie puścimy. Też coś było widać. Ktoś pozakręca. No słuchajcie, oczywiście nie poszło idealnie. Ten kruciec tu jest tak już obrobiony. Nie wiem, czy to widać, że no nie będzie tutaj łatwo z tematem. Będę musiał chyba je wymienić. Dokręciłem go jakoś na hama tak dość mocno. Jeszcze jutro może kluczem francuskim docisnę, żeby na pewno to było szczelnie. Hamulce są. Zostawiam na noc zaciśniętą klamkę. Ponoć bardzo to pomaga, poprawia jakość hamowania, gdy przez noc tak zostanie i wszelkie
mikrobąbelki, nazwijmy to, dostaną się do góry. Jak mają tu otwarte, ponoć łatwiej im się wydostać i hamulce są jeszcze szczelniejsze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pedał jest tak zaciśnięty prawie do maksa. No i zobaczymy. Będę myślał o tych kruczcach, o tych odpowietrznikach, żeby je wymienić. Z tamtej strony udało się dokręcić, ale tutaj było gorzej. Jeszcze jutro to sprawdzę, czy na pewno jest dobrze szczelny. I zobaczymy. Tyle.